Najważniejsze wyzwanie, które stawia pan sam przed sobą, zdając sobie sprawę z tego, że zasiada pan w jury konkursu imienia Jankego. Ameryki nie odkryję. Szczerość i uczciwość, bo to, że jestem zapraszany do jury, do wielu konkursów skrzypcowych, i nie tylko, i kameralnych również, jest to oznaka zaufania. Obdarzenie mnie z tym zaufaniem to jest wielkie wyzwanie. Ja muszę temu wyzwaniu sprostać. A że działamy w sferze tak bardzo niewymiernej, jaką jest sztuka, to szczególnie wymaga od nas uczciwości i takiej wiarygodności, którą musimy zachować przy ocenie młodych ludzi, bo bardzo łatwo skrzywdzić, bardzo łatwo pominąć, nie zauważyć kogoś. Także tak, szczerość, uczciwość i wiarygodność. A empatia? Jak najbardziej. No, każdy z nas był na tym etapie, na jakim teraz są ci młodzi ludzie. Ja doskonale pamiętam mój konkurs Jankego w 1994 roku. Ten konkurs zmienił moje życie, ponieważ przyjechałem, powiem szczerze, średnio przygotowany na ten konkurs, ale motywacja i mobilizacja była tak duża, że udało mi się zdobyć 3. nagrodę. Ciekawostką jest to, że miałem tę nagrodę ex aequo z innym obecnie jurorem, z moim bardzo bliskim przyjacielem Szymonem Krzeszowcem. Mieliśmy tę nagrodę ex aequo, 3. nagrodę właśnie w 1994 roku, 1994. To już 31 lat temu. I siłą rzeczy ten konkurs wymusił na mnie decyzję wzięcia udziału w konkursie dużym wieniawskim w 1996 roku. Tam zdobyłem 4. nagrodę, więc wszystko się zaczęło na konkursie Jankego dla mnie. Ja pamiętam niemalże każde wyjście na scenę w tamtych czasach i wiem, co ci młodzi ludzie przeżywają. Wiem, jakie to jest dla nich i trudne, i ekscytujące, i no to jest wyzwanie, z którym muszą się mierzyć przed bardzo szeroką publicznością, bo transmisja internetowa daje możliwości niewiarygodne. Także empatia, no to bardzo dobre słowo i dziękuję za podpowiedź, bo tak, empatia przede wszystkim. Zastanawiam się, czy pamięta pan repertuar, który wykonywał wtedy w Poznaniu w 1994 roku? W 1994 roku tak, bo ten repertuar później był powtarzany na konkursie wieniawskiego w większości. Pamiętam sonatę Straussa, pamiętam Adagio i Fugę Bacha, pamiętam kaprysy, koncert Czajkowskiego, pamiętam, koncertu akurat Czajkowskiego się na wieniawskim nie grało, na wieniawskim grałem inne koncerty, ale tak, ja pamiętam doskonale, bo to było moje, w sumie mogę powiedzieć, pierwsze duże doświadczenie konkursowe, ten konkurs Jankego. Ja wcześniej nie byłem takim zwierzęciem konkursowym, nie jeździłem z konkursu na konkurs, troszkę przymuszony przez moją panią profesor Iwonę Wojciechowską, która małym szantażem mnie zmusiła do tego, żebym wziął udział w konkursie Jankego. A tak jak później powiedziałem wcześniej, to się potoczyło bardzo szybko, bo zostałem włączony do ekipy na konkurs wieniawskiego. Na konkursie wieniawskiego okazało się, byłem najlepszym Polakiem, więc tak, to się potoczyło wszystko bardzo, bardzo szybko. A na wieniawskim też był pan średnio przygotowany? Nie wiem, czy powinienem o tym mówić, ale byłem dobrze przygotowany do pierwszych 3 etapów. Jeden z koncertów miałem bardzo dobrze przygotowany, drugi z koncertów niestety nie i to się zemściło troszeczkę na mnie. Ale wszystko wynagrodził mi koncert laureatów, bo to było przeżycie wręcz transcendentalne dla mnie, kiedy wychodząc na scenę koncertu laureatów, widziałem całą salę, oczywiście pełna sala ludzi, transmisja, jeszcze wtedy była transmisja w drugim programie telewizji polskiej. Takie były czasy, że kiedyś konkurs wieniawskiego był transmitowany przez ogólnopolską telewizję. I zobaczyłem w pierwszym rzędzie, tuż przed moim nosem, serię Yehudi Menuhina. To było niesamowite przeżycie i taki z jednej strony chęć ucieczki natychmiastowej, a z drugiej ta świadomość, że w sumie siedzi przede mną historia wiolinistyki światowej, więc
No takie mam wspomnienia, no tylko i wyłącznie mam piękne wspomnienia związane z Poznaniem i z tymi konkursami. Ja nie ukrywam, że zadałem to pytanie, żeby dopytać o to, czy wydaje się panu, że dziś młody skrzypek, który staje do jakiegokolwiek konkursu, jeżeli chodzi przynajmniej o te, które pan miał okazję obserwować, może pozwolić sobie na to, by być średnio przygotowanym? No są takie przypadki, przecież oceniam na bardzo wielu konkursach skrzypków i widzę, że co wynika, które problemy wynikają ze stresu, a które problemy wynikają ze średniego przygotowania, czy z braku takiej bazy technicznej. Oczywiście no to jest truizm, że powinno się być przygotowanym na 100%, ale to jest niemożliwe. Nigdy nie znam przypadku takiego w swojej 30-letniej też drodze pedagogicznej. Nie spotkałem się z przypadkiem takim, że mogę powiedzieć do studenta: tak, ty już jesteś przygotowany. Zawsze jest coś do poprawienia, zawsze coś będzie do poprawienia, zawsze będzie coś do skorygowania. I ciężko jest powiedzieć, kiedy jest ten moment, że to już jesteśmy gotowi, bo tak naprawdę gotowi nie jesteśmy nigdy, żeby osiągnąć to 100%. Christian Zimmerman, jak miałem przyjemność grać z nim w czasie tego wielkiego tournée w 1999 roku, gdy założył Polish Festival Orchestra, tłumaczył nam, jak ciężko jest pokonywać, będąc już na szczycie, te drobne, te milimetry, wznoszenie się o te promile. Łatwo jest dojść do 90%. Można szybko, ale później każdy ten następny procent to jest katorżnicza praca i 100% jest nigdy nieosiągalne. Konkurencja. Niedawno Maria Jean Pires powiedziała, że konkurencja jest bardzo negatywnym zjawiskiem, jeżeli chodzi o naszą cywilizację. W muzyce, cóż, chyba się bez konkurencji nie da, prawda? W życiu się nie da. W naszej codzienności się nie da, bo jeśli nie ma tego elementu, że coś trzeba zrobić lepiej, to nie ma postępu, tak? Bo możemy sobie wyobrazić taki świat, że nie ma konkurencji, że nie ma rywalizacji, że nie ma tych negatywnych związanych z tym skutków. Ale ja sobie nie wyobrażam takiego świata, że żyjemy obok siebie, że nie staramy się robić czegoś jeszcze lepiej. Cały czas dążymy do bycia lepszym człowiekiem, do bycia lepszym muzykiem. Czy nazwiemy to konkurencją, czy postępem, no to jakkolwiek to nazwiemy, no musimy się rozwijać, bo stagnacja nie jest w żadnym aspekcie pozytywna. Kiedy będzie pan gratulował tegorocznemu zwycięzcy albo zwyciężczyni konkursu Jankego, co pan powie? Jakiego rodzaju to będą życzenia? Myślę, że najważniejsze jest właśnie bycie szczerym na scenie. Trzeba umieć swoje własne emocje, swoje własne doświadczenie w sposób szczery pokazywać, nikomu nic nie udowadniając. Ja najbardziej cenię sobie u części tych ludzi, których słucham, taką spontaniczność i szczerość wypowiedzi. U niektórych słyszę tę muzykalność wyuczoną, u niektórych słyszę bardzo szczerą. I liczę na to, że zwycięży osoba, która potrafi przekazywać te najszczersze emocje, i będę tego życzył, żeby właśnie tymi emocjami dzielić się z publicznością.